Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku I ja. i Nuri, oczywiście. Wróciliśmy do standardowego przywitania. Tak, zanim przejdziemy do tematu, chcielibyśmy bardzo podziękować za wszystkie komentarze, które były pod ostatnim filmem. I naprawdę bardzo dużo miłych słów i ładne komentarze pisaliście. Dostaliśmy 2 razy więcej niż zwykle. To było coś, co nie spodziewaliśmy. Więc to bardzo nas to się cieszy i dziękujemy. Tak, nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak pozytywny odbiór i aż tak dużo reakcji. Tak. Dziękujemy, naprawdę. To cieszy, to cieszy. No dobrze, ale właśnie, dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o czymś równie bardzo ważnym dla nas. I do rozmowy na ten temat skłonił nas jeden z komentarzy właśnie pod ostatnim filmem. I chciałabym Wam najpierw ten komentarz przeczytać. Posłuchajcie. A co ze mną, osobą głuchą? Znam język polski, może niewyraźnie mówię, też czuję się odsunięta od rodziny, bo nie wiem, co mówią. Najlepszy kontakt mam z mamą, ale jakoś w mojej rodzinie nikt nie nauczył się dla mnie języka migowego. Mogliby na przykład nauczyć się w języku migowym chociaż życzenia świąteczne, mam na myśli Wielkanoc czy Wigilia. Jest to smutne. Tak, fajnie być takim samowystarczającym. Też jestem, czy byłam ambitna, żeby wszystkich rozumieć, ale niestety jest to ponad mój stan. Czytam mowę z ruchu ust, ale niestety nie rozumiem wszystkich, na przykład starszych osób, szybko i cicho mówiących i czuję się przez to bardzo samotna i nieraz dyskryminowana. Dla mnie byłoby piękne, gdyby w rodzinie ktoś migał lub podjął wysiłek wyraźnego, wolnego mówienia do mnie i pogadałby ze mną tak od serca, a nie na przykład przy stole na Wigilii siedzimy sobie i nie wiem, co mówią i się śmieją, a ja pytam mamę, co mówią, a ona mówi, później ci powiem, lub nic ważnego, lub krótko odpowie. Mam nadzieję, że zrozumiecie, co napisałam. Uwielbiam Wasz kanał, bo raz są napisy polskie, drugie to jest bardzo ciekawe, jak tam opowiadacie z tych kanapowych przemów i wycieczek, kultura i ludzie w Turcji i tak dalej. I jeszcze dziewczyna dopisała, oczywiście nie tylko w rodzinie, ale wszędzie, na przykład na studiach kiedyś, w sklepie czy w kościele i tak dalej, ba, nawet u lekarza. Także doskonale wiem, co mówi Nuri, wiem, co czuje. Nawet na YouTube nie mam lekko, bo zazwyczaj nie ma napisów. Czy na Instagramie, na stories, jak tam opowiadają, też nie ma napisów. No cóż, głusi czy słabo słyszący nie mają lekko, w tym i ja. Natomiast dziękuję Ci bardzo, bardzo za dodanie napisów. Wielkie serducho ode mnie masz, Magdo. Dzięki. Pozdrawiamy Cię, Halszka, jeszcze raz bardzo serdecznie. Bardzo nas poruszył ten komentarz. I właśnie dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać na ten temat, na temat napisów. Pojawia się wciąż dużo nowych osób, co też nas bardzo cieszy. No i w tej chwili na kanale jest już tak dużo filmów, bo już jest ich tam, no nie wiem, ponad 100 dokładnie, nie wiem ile. Więc jak ktoś nowy wchodzi na nasz kanał, no to ja rozumiem, że nie jest w stanie teraz obejrzeć tych wszystkich filmów. I nawet jeżeli jak gdzieś tam w jakimś filmie na początku wspominałam, że pod naszymi filmami można sobie włączyć napisy, no to pewnie nie wszyscy do tego filmu dotarli i nie wszyscy o tym wiedzą. I to jest też zazwyczaj tak, że jak osoba sobie już raz gdzieś tam włączy napisy, to później one lecą przy następnych filmach jej automatycznie i zazwyczaj widzowie z Polski mają wtedy automatycznie włączone napisy polskie. Ale my przygotowujemy do naszych filmów napisy w 3 językach. I dzisiaj o tym chcemy powiedzieć, chcemy to podkreślić, bo nie wiecie o tym i nie korzystacie z tego, a to jest bardzo ważne. Bardzo ważne dla nas, bo my w to wkładamy naprawdę bardzo dużo pracy, bardzo dużo czasu i ważne dla Was, no bo Wy możecie z tego korzystać, a jak nie wiecie, no to nie korzystacie. Ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, chciałabym powiedzieć Wam, że ja od początku, zanim jeszcze założyłam kanał, wiedziałam, że będę napisy dodawać. I zazwyczaj to jest tak, że twórcy na YouTubie dodają tylko napisy w obcym języku, po to, żeby mieć więcej wyświetleń. Wiadomo, żeby mogli wchodzić ludzie z innych krajów i oglądać. Najczęściej są napisy po angielsku.
No i my też mamy napisy po angielsku, mamy też oczywiście napisy po turecku, żeby widzowie z Turcji mogli oglądać, ale dla mnie normalnym było też to, że mimo, że filmy są po polsku, będę też dodawać napisy polskie. Właśnie dla takich osób jak Halszka, dla osób niesłyszących, dla osób niedosłyszących. Bo wiem, że jest naprawdę bardzo duża grupa tych ludzi i wiecie, jak nie ma się takiej osoby w najbliższym otoczeniu, to się o tym nie myśli, zapomina się w ogóle, że takie osoby istnieją. Ale są i pomyślcie teraz, gdybyście wy byli niesłyszący i chcielibyście normalnie funkcjonować tak jak wszyscy, po prostu wejść sobie na YouTube i oglądać filmy. Ale większość twórców napisów nie dodaje. I co teraz? No oglądacie film, ale nic z tego nie wiecie, bo nie ma napisów. Dlatego od początku postanowiłam, że ja te napisy będę dodawać i robię to, bo wiecie, no za dużo też nie możemy zrobić, ale jako twórcy w internecie, jeżeli wiemy, że możemy zrobić chociaż to robimy. I słuchajcie, w jaki sposób wy możecie korzystać z tych napisów, jak te napisy w ogóle się włącza? Język polski, oczywiście tak jak mówiłam, dla takich osób jak Halszka, ale też możecie korzystać z polskich napisów wtedy, kiedy jesteście akurat w takim miejscu, że nie możecie oglądać filmu z głosem. Albo film jest nagrany z jakimiś problemami dźwiękowymi, bo nie wiem, na dworze wiał straszny wiatr albo coś takiego i nie do końca można zrozumieć, co mówimy, no to są napisy. Język turecki, oczywiście dla widzów z Turcji, ale też dla Was, jeżeli uczycie się tureckiego. Tak. Możecie oglądać nasze filmy z napisami tureckimi i w ten sposób łapać sobie nowe słówka i to samo dotyczy angielskiego. Dostajemy też wiadomości od Turków, którzy uczą się polskiego, prawda? Tak jest, właśnie. No, piszą, że bardzo się cieszą, że mogą oglądać raz polskimi napisami, raz tureckimi i w ogóle słuchać filmik i czytać napisy. To bardzo dużo się przyda, tak po prostu, no. Uczą się języka. Tak. Więc po prostu korzystajcie z tego. Jak to zrobić? Żeby włączyć w ogóle napisy albo zmienić sobie język tych napisów, jeżeli oglądacie nas na telefonie, to trzeba kliknąć w prawym górnym rogu takie 3 kropeczki, potem wybrać napisy i potem wybrać sobie język. A jeżeli oglądacie nas na komputerze, to wtedy w prawym dolnym rogu jest taka ikonka, która wygląda jak tabliczka z jakimiś napisami. Tam klikacie i wtedy wybieracie język. I to wszystko. Myślę, że to jest bardzo proste. Tak. Na pewno sobie z tym poradzicie, więc naprawdę z tego korzystajcie. Wy sami pomyślcie, jak możecie to wykorzystać, albo jeżeli wiecie, że macie kogoś w swoim otoczeniu, kto mógłby to wykorzystać, to dawajcie znać. To jest dla nas bardzo ważne, żebyście włączali te napisy i ich używali, bo no powiedz sam, jak wygląda tworzenie tych napisów. No, napisy automatycznie się nie robią na YouTubie, niestety. Byłoby fajnie, ale nie. My same wszystko klepiemy. Wszystkie zdania, tam wszystkie słowa Magda pisze. Na przykład polskie napisy trwają powiedzmy 10-15 minutowe filmik trwają kilka godzin. Magda siedzi i kilka godzin to słucha i pisze to, co mówiła na filmie. I teraz w tej chwili, jak rozmawiam też, to też będzie słuchała i pisała. Potem ona robi angielski dodatkowo i potem ja siedzę, robię turecki. To wszystko bardzo dużo czasu zajmuje. Naprawdę kilka dni nam tak ucieka, powiedzmy. Moglibyśmy też nagrywać i rzucić na przykład ten filmik dzisiaj wieczorem. Łatwo montować i łatwo rzucić do YouTube'a ale napisów nie będzie wtedy. Napisy trwają naprawdę i zajmują dużo czasu, tak powiedzmy. Bardzo dużo czasu nam Często no właśnie jak jest taki film pogadankowy, to napisy zajmują więcej czasu niż samo nagranie filmu i go zmontowanie. I wiecie, ja rozumiem, że innym twórcom na YouTubie się nie chce tych napisów dodawać. Bo ja też mam takie momenty kryzysu,
że siedzę kolejną godzinę, znowu piszę to i myślę sobie, po co ja to robię w ogóle, przecież mogłabym wrzucić ten film tak po prostu i już wyświetlenia by się nabijały, nie? A po co ja siedzę i dodatkową robotę sobie robię, ale no później przychodzą takie wiadomości, nie? I no... To wtedy no, czujemy tak na te właśnie, na tą osobę, dla tej osoby albo dla tej chwili, tak się mówi? Dla tej chwili. Dla tej chwili trzeba robić napisy, bo to bardzo nas się cieszy, że takie osoby mogą nas oglądać i to jest tak, dotyka nasze serce, no, Tak. jak to się mówi, tak ciepło się Na zrobi, sercu, no, tak. ciepło No sercu. mnie to naprawdę poruszyło i wzruszyło. Tak, I za każdym razem, jak takie wiadomości dostaję, czuję to samo i cieszę się, że chociaż tym możemy pomóc. No nie wiem, to chyba wszystko, co chcieliśmy powiedzieć. tak, Ja apeluję oczywiście do pozostałych twórców na YouTubie, żeby jak znajdą trochę czasu, żeby dodawali te napisy, chociaż w jednym języku. Tak naprawdę jak już się dodaje w języku polskim, to później to tłumaczenie szybciej idzie. Najtrudniejsze jest to początkowe klepanie wszystkich tych słów po kolei. Także no, jeżeli możecie, to nie rezygnujcie z tego, róbcie to naprawdę, bo pomaga to wielu osobom tak, na tak różnych jest. płaszczyznach. A wy korzystajcie z tego. Dajcie mi znać w komentarzach, czy wiedzieliście o tym, że pod każdym naszym filmem są napisy w 3 językach? I jeżeli oglądacie z jakimiś napisami, to z jakimi i z jakiego powodu? A teraz już nie przedłużamy. Taki to miał być dzisiaj film, bardziej informacyjny. I co? Widzimy się za tydzień. Tak. Do zobaczenia. Görüşürüz.